Gdy za oknem jest piękna pogoda, to mam dużo większą ochotę wziąć psa i pójść na piękny spacer, niż siedzieć godzinami w pracowni i dłubać jakiś skomplikowany projekt. Ale nieskomplikowany, szybki i z gwarancją sukcesów, to czemu nie? I taki projekt właśnie dziś. Zwykłe kwadratowe drewniane pudełeczko, papier ryżowy, no wiecie, ten co ostatnio, ten co zawsze, no i jeszcze jakiś owal, obojętnie, byleby pasował do pudełka. Owal przemalowuję na biało, bo potem przykleję do niego papier ryżowy. Natomiast cała reszta, całe pudełko zostanie przemalowane na zielony kolor. I to nie ma być byle jaki zielony. To jest jak zwykle zielony, który powstał przez pot i łzy, czyli taki, który idealnie pasuje do papieru ryżowego, który będzie przyklejony na wierzchu na owalu. Dwie farby akrylowe, biała oraz złota. No i teraz będą próby, czy pomysł, który przyszedł mi do głowy, ma w ogóle jakiś sens. Bo na początku to pomysł był taki, żeby na wieczku odbić stempel w kształcie koronki. No i szukałam takiego stempla dosyć długo. Jak się domyślacie, nie znalazłam. Więc pomyślałam, że skoro nie ma stempla, to może znajdę koronkę i spróbuję ją odbić. Skoro testy wypadły w miarę pomyślnie, no to lecę na pudełku. Farbę na koronkę nakładam gąbeczką, ale robię to naprzemiennie. Staram się jednocześnie, aby farba się nie mieszała. Nie do końca tak wyszło, jakbym chciała, ale ostatecznie efekt nie jest zły. Myślę, że wyszło ciekawiej, iż oglądając to pudełko na początku chyba nikt się nie domyślił, co ja odbijałam i w jaki sposób. No bardzo proszę o informację. Jeżeli ktoś się domyślił, to proszę w komentarzu napisać. Ja używam koronki, która jest tak sztuczna, że po użyciu, a następnie umyciu praktycznie nie ma na niej śladu po farbach akrylowych. A teraz elegancki paluszek zrobi złotą farbą eleganckie brzegi. Nierówno, niedokładnie, bo właśnie tak to ma wyglądać. No i cóż tutaj gadać, pudełko jest prawie gotowe. Wystarczy przykleić kwiatki na owal, wszystko skleić do kupy i gotowe. Papier ryżowy pochodzi z takiego zestawu 6 papierów ryżowych. Wszystkie są śliczne, ale ten akurat mi został, więc użyłam w projekcie. Uprzedzam, bo w opisie wideo zawsze zostawiam Wam linki do produktów i ten link będzie prowadził właśnie do zestawu, a nie do pojedynczego papieru. Brązowa farba akrylowa oraz pędzelek skośny 6 mm. Będę cieniowała brzegi, ale jeżeli nie lubicie robić tego pędzelkiem skośnym, to można równie ładny efekt uzyskać cieniując gąbeczką. Nad cieniowaniem nie będę się rozwodziła, ponieważ na ten temat zrobiłam specjalny film i dla tych, którzy chcą pooglądać, podlinkuję go pod tym wideo. Brzegi przemalowałam na ciemny kolor, bo za bardzo świeciły, a teraz obrazek polakieruję lakierem błyszczącym, bo taki błysk zawsze dodaje odrobinę elegancji. Na mokro jest idealnie, ale gdy lakier wyschnie, też nie jest źle. Jeżeli mogą być dwie odrobiny, to dodam drugą odrobinę elegancji. To są zwykłe perełki, które do tej pracy kompletnie mi nie pasują. A to jest resztka zielonej farby, którą zabezpieczyłam przed wyschnięciem. Ona w ten sposób zabezpieczona wytrzymuje kilka dni. Perełki przemalowałam na zielono, a potem góry pozłociłam tą samą złotą farbą, którą odbijałam koronkę. Do gałki z przodu chciałam przywiązać kokardkę, która będzie w kolorze idealnie pasującym do różyczek. W szufladzie nic takiego nie było, więc pomyślałam, że po prostu pofarbuję. Trochę wody, do tego odrobinę farby akrylowej, no i po prostu trzeba koronkę pofarbować. Najlepiej, gdy jest bawełniana, wtedy kolor lepiej siada. Kokardkę trzeba pofarbować, następnie zgnieść i w takiej zgniecionej formie wysuszyć. Po wyprostowaniu wygląda tak. I proszę bardzo, moje pudełeczko ciach-prach, szybkie, łatwe i przyjemne, gotowe. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo listę wszystkich produktów, których użyłam, zostawiam w opisie wideo. W piękną pogodę najbardziej życzę Wam cudownych spacerów, ale jeżeli macie już dość spacerów albo pogoda nie jest aż taka piękna, to pamiętajcie, tutaj jestem i na Was czekam. Do zobaczenia.